Witajcie dnia kolejnego. Jesteśmy w miejscowości Beppu. Zobaczcie, jakie okoliczności przyrody, jakieś dymy i tak dalej. Zaraz to wszystko Wam wytłumaczę. Jesteśmy w Beppu na parkingu. Wczoraj już nie nagrywałem, bo położyłem się wczoraj i padłem po prostu, więc jakieś zmęczenie wyszło. Jesteśmy w miejscowości Beppu, niedaleko tych gorących źródeł, które są mniej więcej, tych najbardziej znanych, które są mniej więcej tam są, nie wiem, kilometr mniej więcej od nas. Tutaj taki parking znaleźliśmy za 500 jenów na dzień, więc 24 zł. Natomiast tutaj zobaczcie, są takie dymy, tam po lewej też widać i tutaj też jest jakaś restauracja, widziałem, i one też są. Co to są za dymy? Ogółem w tej miejscowości i okolicy, w tej prefekturze Ojta jest bardzo dużo źródeł termalnych. I one po prostu tutaj trochę śmiejemy się jak w parku Yellowstone, one po prostu tutaj wydobywają się na zewnątrz i ludzie wykorzystują je właśnie do różnych takich zabiegów, mam na myśli onseny, są podgrzewane, ale także do kąpieli piaskowych, na które spróbujemy pójść, i na kąpiele błotne, na które też spróbujemy pójść, które są tutaj w okolicy. Tak więc to jest jakby teren chyba najbardziej znany w całej Japonii, jeśli chodzi o te źródła termalne, i z tych kominów, te dymy idą z kominów, po prostu oni przekierowują te źródła z ziemi do tego, żeby albo użyć właśnie do onsenu, albo użyć je w restauracjach, ponieważ w restauracjach można od ugotowania jajek po jakieś całe dania są przygotowane w tej parze, albo w piekarnikach, które są podgrzewane tą parą, nazwijmy to. Więc wykorzystywane jest to w restauracjach i po prostu do ogrzewania może być wykorzystywane. Tak tutaj wyczytałem, mam nadzieję, że to jest prawda, wszystko co mówię, natomiast można tak to tutaj interpretować. Więc tak to wygląda. Mieliśmy fajną noc tutaj, fajny parking i będziemy teraz powoli się zbierać. Dzisiaj pogoda trochę pochmurno. I tutaj jeszcze powiem, że w niedalekiej odległości, ogółem tutaj właśnie mamy takich parę osób, a tak naprawdę jedną osobę głównie. Pozdrawiam Ciebie, Jacku, mam nadzieję, że kiedyś w filmie będziesz chciał się pokazać, która wysłała mi bardzo dużo różnych linków, dużo informacji, w jakich sklepach jeździć, więc tutaj z góry dziękuję, ponieważ Japonię mamy naprawdę tutaj prawie jak z biurem podróży, tak, ponieważ mamy tutaj wszystkie informacje wyłożone na kawę, gdzie mamy jechać, gdzie mamy nie jechać. Więc po prostu jesteśmy tutaj bardzo rozpieszczeni, mamy dużo łatwiejszy start i część rzeczy, które właśnie tutaj Wam pokazuję, restauracje, w których byliśmy, są właśnie z rekomendacji Jacka. Jest też druga osoba, która wczoraj właśnie mi już pisała pewien czas, że jest tutaj fajne miejsce na takie dzikie, naturalne źródła termalne, które są darmowe i są gdzieś ukryte w lesie. Więc tam też spróbujemy podjechać, zobaczyć, to może być ciasno, nie wiemy, czy damy do końca radę podjechać, a tam za nami gdzieś jest miejscówka do spania na dziko z widokiem na całe Beppu i okolice, więc tam też spróbujemy podjechać, ale dzisiaj zobaczymy, pewnie spróbujemy podjechać po te najbardziej znane źródła geotermalne, tak zwane Hells of Beppu Jigoku, tak się chyba to zapisuje i wymawia. Jest ich 7 źródeł, koszt biletu gdzieś w okolicach 50 zł i możemy obejrzeć 7 najbardziej znanych źródeł. Ważność biletu podobno 2 dni, w dniu kupna i dzień później, więc będziemy zaraz to pewnie ogarniać. No i będziemy próbować też jakichś restauracji, które mają to dania właśnie grzane, pieczone z tej pary, nazwijmy to z ziemi. No i spróbujemy pójść też do naturalnych onsenów, płatnych onsenów, piaszczystych, bagnistych, no wszystko co tutaj ta ziemia tutaj Japończykom daje. No jesteśmy w pierwszym z 7 źródeł. Tam gdzieś naszego sprintera powinno być widać. Chyba widać. I jesteśmy w pierwszym miejscu. Wejściówka do 7 kosztuje 2200, jeśli pokaże się taki kod zniżkowy ze strony, przy płatności gotówką, więc można jeszcze 10 zł oszczędziliśmy przy 2 osobach. I Kasia to znalazła. Witamy i zobaczcie tutaj, jakie piekło mamy na ziemi. Pełno tropików i te palmy nie są odosobnione, nie tylko w tym miejscu, ale ogółem ten rejon, tak jak mówiłem, całe południe Japonii może być tropikalne i jest. Zobaczcie, tutaj jest podgrzewane drewno i to drewno się fajczy od tego dymu najprawdopodobniej, no masakra. A my idziemy tam zobaczyć ten główne źródło, ale żeby tam przejść, trzeba przejść przez sklep, więc biznes is biznes. Zobaczcie to, ale capi. Te dźwięki. Wow. I zobaczcie tutaj właśnie te kominy, o których Wam mówiłem, to one po prostu, to jest to samo co w tej nazwijmy to w tym zbiorniku,
tylko po prostu przekierowują to, żeby no szło wyżej po prostu, tak to rozumiem. No i ta palma, tam z tyłu te tory czerwone, przepięknie. Tam z tyłu Kasia mówi, że jest gejzer. Zobaczcie, jak jest dobry ten wiatr, to go widać. O, tam z tyłu. Wow! Aha, gorące. Nie ma jak sauna parowa. O, panie! O! Cały czas mokro i ślisko. Trzeba uważać, żeby nie przewrócić się. A tu jest ten gejzer. Tylko niestety z tej strony nie widać, bo pewnie by pryskał. Ale tutaj, gdzieś tutaj ten gejzer. Niesamowite jeszcze. Ta czerwień bardziej uwidacznia piekielność tych wszystkich źródeł. No to pierwsze źródło, pierwszy punkt mamy ogarnięty, idziemy do kolejnych farów. Myślę, że dzisiaj ze 2, ze 3 ogarniemy, a jutro pozostałe, te, które są dalej na pewno. Kupiliśmy jajko, najdroższe nasze jajko, chociaż śmieję się, 3-4 zł, ugotowane podobno w tych gorących źródłach. Zaraz będzie test. No to testujemy jajko, w komplecie była sól, ale mamy tutaj też chyba biały pieprz, podejrzewam. Zaraz zobaczymy, co to. Nie, to coś... To jest ta sól umami. Jest. Ale powąchaj, jak dla mnie rybami ona pachnie. Może. Coś ryby, ale tutaj, jakbyśmy znali japoński, to też to jest chyba wszystko to samo. No to jest to, jest taki napis. Okej, czyli tak to się nazywa dla zainteresowanych. Natomiast ja skorzystam tylko po prostu z soli. Tylko jak to zrobić, żeby posypać sól z... Muszę ugryźć trochę. Jajko jak jajko, ale ma trochę inny posmak. Słone, za dużo soli użyłem, więc... Czy jakoś super inaczej smakuje? Nie wiem, ja jeszcze wezmę bez soli, może o to będzie najlepsze. Ja nie czuję wielkiej różnicy. W tym samym kompleksie jest jeszcze jedno gorące źródło w kolorze czerwonym, ale będzie jeszcze w innym miejscu bardziej czerwone jak to, więc tutaj tylko na sekundę. Może jeszcze stopy spróbujemy umyć, bo widzieliśmy, że tutaj jest jeszcze kąpiel dla stóp. Czyli stóp nie umyjemy. Niezły skam. Nie pomoczymy, myliśmy stopy. To nie jest mycie, a moczenie, to są dwie różne Dobrze, no rzeczy. kąpiemy się tak, żeby było jasne, że tutaj... Moczysz dla przyjemności w ciepłej wodzie, a myjesz, żeby się umyć. Czyli moczenie nóg. No ale już nie kłóćmy się przed kamerą, bo co sobie tam pomyślą. O, żeby widzowie nie pomyśleli, że ty przychodzisz tutaj się myć dopiero. No, będą musieli wyregulować odbiorniki, nie? Bo taki skrzywiony przekaz. Ogółem tutaj w tym miejscu jesteśmy teraz. Tutaj zaparkowaliśmy auto. Tu byliśmy w tym Umi-Jigoku, w tym, którym pokazywaliśmy wam. Tutaj było jeszcze to czerwone małe. Teraz idziemy kawałeczek do Onishi, to się nazywa bodajże. I jeszcze tutaj w niedalekiej odległości są 3. Jest to, której nazwy nie pamiętam, to i to. Więc to teoretycznie dalibyśmy radę zrobić, no ale myślę, że nie zdążymy. Natomiast 2 kolejne, to najbardziej czerwone, co mówiłem, jest tutaj te 3 km dalej i tutaj, więc to na pewno jutro, a dzisiaj na pewno zrobimy Onishi. No i zobaczymy, jeszcze podejmiemy decyzję, może z psem pójdziemy, nie wiemy jeszcze. Zobaczcie, wejście do drugiego, nie ma żadnej kontroli, nie jest tutaj jakaś pani, która tam sprzedaje bilety, ale samemu musisz zerwać i po prostu wchodzisz. To się nazywa kultura. Witamy w Japonii ogółem, w tej części świata. To mamy kąpiele błotne. Przypomina nam coś takiego, ja nie pamiętam kompletnie nazwy, w Rumunii widzieliśmy coś takiego, tylko tam były ogromne przestrzenie. Tutaj są malutkie, no ale nie były aż tak wybuchowe jak tamto, do którego zaraz idziemy. Czyli tutaj tylko sama para, nie widać błotka, może tam dalej, ale ograniczone pole widzenia. I idziemy tutaj.
Ładnie to wygląda. No i do takiej kąpieli błotnej tutaj niedaleko pójdziemy. Zobaczymy kiedy. No to samo drugie nas tutaj nie powaliło, no ale sam fakt, że to jest tak blisko siebie i te dymy są tutaj wszędzie, te para wodna, nie wiem co to jest dokładnie za specyfika tej pary, ale no, że to jest tak blisko siebie, dosłownie minutę szliśmy tutaj do tego. No to jeszcze w tym drugim punkcie mamy tutaj możliwość zamoczenia stóp, no ale standardowo nie wzięliśmy ręcznika. No to Kasia nie kąpie się, tylko moczy stopy, nie myje, tylko ciepłe. O, strasznie. Zobaczcie, tutaj wszędzie paruje, tam z tyłu, tam bardziej w lewo. A wiesz co, tak jak już nagrywasz, można by było wejść na jakiś punkt widokowy i zobaczyć z góry to miasto. No to będziemy nocować jednej nocy, nie wiem czy dzisiaj, ale myślę, że pojutrze zanocujemy. Żeby zobaczyć właśnie z góry jak Z góry najwięcej będzie to tych- widać, bo to nawet było widać z tej Ojty, tam gdzie parkowaliśmy, gdzie odcinek zaczynaliśmy, to było widać ja się zastanawiałem, czy tutaj oni palą, czy grzeją, czy cokolwiek. Uwaga, tak widzę, ale tutaj po prostu jest to jest naturalne, tutaj oni nie używają, mają darmową energię, powiedzmy tutaj. Tutaj kolejny parking, to już dochodzimy, tutaj będzie Kamado albo Komado. Kamado, tutaj jest zapisane, to na żółtym. Idziemy teraz do Kamado. Patrzcie, tutaj ktoś przy domie ma normalnie parę. No to jesteśmy w Kamado. Tutaj mieliśmy Kasia miała fajną sesję przy tym. I idziemy teraz do tego piekielnego ludka. To źródło ma 98 stopni i to jest jedno z najcieplejszych źródeł w całej Japonii. No to mamy ludka strasznego. Mi się przypomina Tajlandia, gdzie mieliśmy taki straszny park. Ale to chyba jeszcze nie jest to. Tam idziemy dalej. Za 10 jenów można kupić kubek, by sobie nalać wody 80-stopniowej. No to tutaj trzeba było zapłacić. Wiara w ludzi. I idziemy. Troszeczkę jest napisane, żeby troszeczkę tej wody nalać. Sauna darmowa, parowa. This slowly sucking from the nose. I z mojego nosa później. Później z nosa chyba idzie. No to mamy to. Zobaczcie jakie mleko. Ale ładnie to wygląda. I piekielnie ciepło. Ale jest przepięknie. Kolejne czerwone, małe źródełko. Obok niebieskiego. Już wyszliśmy, jeszcze po drodze zjedliśmy jedno jajko, było ciemniejsze i inne w smaku, ale już nie nagrywałem, bo było dosyć ciasno. Z okazji Nowego Roku mają takie stroidła w wielu miejscach. A my idziemy do dwóch ostatnich na dzisiaj, powinny być tu niedaleko. To jesteśmy w kolejnym punkcie, Oniyama i tutaj oprócz tego, że parują bardzo ładnie, zobaczymy krokodyla. Zobaczcie tutaj Państwo z psem, więc tak naprawdę dałoby radę tu wejść z psem. No ale chcieliśmy sobie tutaj trochę, sami zazwyczaj ciągnie w każdym możliwym kierunku, ale jest szansa, że jeszcze spróbujemy wejść na te dwa jutro i może na tym pierwszy pójdziemy, bo tam było no chyba najładniej. Szukamy krokodyla. I noworoczne ozdoby, mamy takie podobne, tylko mniejsze. Czy to prawdziwy krokodyl? Zobaczymy, czy będzie prawdziwy.
No to mamy krokodyla. Jakbyśmy wzięli naszego psa, to byłoby kolejne jego zwierzę, które by zobaczył na tej podróży. Ja przechodziłam obok tego krokodyla i ja myślałam, że jest sztuczny. On się nie No. ruszał w ogóle. Ale oczy rusza i teraz ręką. O matko, ja to nie lubię takich zwierząt. Gorące źródła i gdzieś tutaj powinny być większe krokodyle. No śmieszne połączenie. A tam widać krokodyla, jest tutaj w dole. Zaraz zobaczycie. Jest leń. Chyba śpi. Mamy sporo krokodyli. Tak naprawdę krokodyli to my chyba w życiu za wiele nie widzieliśmy. Widzieliśmy żółwie na Madagaskarze. Ale tylu krokodyli, nie wiem, one wyglądają jakby nie żyły. Masakra. Ostatnie spojrzenie na element geotermalny i animalny. I oto mamy punkt numer 5. Krokodyli już nie ma. Ale tak jak patrzyliśmy na Google Maps, to z tych 5 punktów, co byliśmy, no to ten pierwszy. I tam, gdzie byliśmy, tam, gdzie zapalali ten papieros, czy co to było. To są 2 najbardziej znane z tych 5. Te 3 są mniej znane, więc no, znaczy mniej znane, mniej recenzowane. I myślę, że jeszcze te 2 na górze będą naprawdę ciekawe. I może wrócimy się do tego pierwszego razem z psem. Jeszcze taki mały wątek kamperowy. Posłuchajcie tego dźwięku. Ale to mi przypomina jak wylatujące Webasto w naszym aucie, więc tutaj Webasto już mieli od wielu lat, dużo wcześniej jak w Europie. Tam były krokodyle, to mamy ryby i to takie tłuste, konkretne i żółwie. O panie. Nam już trochę starczy tych ryb po Tajlandii i tropikach, ale miłe przypomnienie. Zobaczcie, auta typu Citroen i francuskie też można spotkać bez problemu w Japonii. Wracamy do busa, mamy gdzieś 5 minut przejścia i kamera zaraz się rozładuje. Ogółem samo Beppu jest naprawdę górzyste. Na przywodzie mamy 0 metrów, a miejscówkę, którą mamy, mam nadzieję, że jutro pojedziemy na nią w górach, to będzie gdzieś 400-500 metrów nad poziom morza, tak? Więc stosunkowo musimy pojechać 400 metrów w górę w obrębie jednej miejscowości. To jest naprawdę, według mnie, sporo. Jedziemy teraz zjeść udon w knajpce takiej sieciówce, która jest tylko w tej prefekturze Oita o nazwie Naruto, więc taka nazwa znana i lubiana. Naruto udon, wszystko po japońsku, więc dobrze to się zapowiada. Jesteśmy wewnątrz i siedzimy na podłodze. Teraz kwestia zamówienia przez tablecik. Klimat jest naprawdę swojski. Tam można było sobie wziąć ciepłą wodę, maczę. Właśnie tutaj Kasi przyniosłem maczę. I tam chyba ciepła woda w drugim kubku. A zamawianie jest naprawdę takie toporne trochę. Tylko i wyłącznie po japońsku. I zamówiliśmy taką miskę kurczaka w tempurze razem z makaronem gryczanym, chyba tak to się nazywa, gryka, tłumaczyło. I zamówiliśmy jeszcze, proszę Państwa, teraz mogę się mylić, no to ciężko, niestety nie ma tłumaczenia, tak jak mówiłem, ale zamówiliśmy, chyba to katsudon i z udonem. Wszystko w okolicach 2000 jenów, czyli 406 zł. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pierwszy raz jesteśmy w tej knajpce. No to jest mój tutaj katsudon. Czyli mamy tutaj takiego, jak my nazwijmy to, schabowego, podzielonego na kawałki, tutaj z zieloną cebulką, jajkiem i innymi sprawami. Na dole jest ryż, tu mamy udon naprawdę spory, Kasi kurczak z limonką, a na dole tam jest jeszcze woda, o to dobrze. No, I tutaj jest ten łobian, to jakby takie frytki. Dziwne to jest trochę, ale na zimno, więc pierwszy raz jemy łobian, a gdzieś właśnie już w którymś miejscu widziałem, że on jest tutaj serwowany. Dobry. Smacznego! Słuchajcie, w Japonii mamy tutaj makaron udon i podobno, tak przynajmniej starsze społeczeństwo robi, że im komuś bardziej smakuje i chce okazać szacunek kucharzowi, to
siorbie, wciąga naprawdę konkretnie. Tutaj akurat jest w miarę cicho, ale byliśmy już kiedyś inny udon jedliśmy. Tu wierzcie mi, było naprawdę głośno, więc to nie jest przejaw braku kultury, tylko właśnie szacunku do tego, kto ten makaron tutaj razem z udonem przygotowywał. No i tutaj mamy rachuneczek. 2050, no to jest 46 zł za to wszystko. Obok naszej knajpki był sklep motoryzacyjny o nazwie Autobax. Jest tu naprawdę wszystko. Czuję się jak w raju i muszę znaleźć wazelinę techniczną do naprawy naszej pompy, którą najprawdopodobniej będę musiał sam naprawiać.